Witam, Janusz Sud, Sonubajc Pol. Se. Witam, Janusz Sud, Sonubajc Polska. Chciałem Wam dzisiaj pokrótce przedstawić dwa produkty, które pewnie dobrze znacie, ale troszeczkę Wam omówię, czym one się różnią, kiedy je można wykorzystać, do czego i jak je fajnie zaprezentować dla ryb. Są to dwa pelety twarde. Jeden pelet to jest Profet rozmiar 8 mm, drugi to jest pelet Fin Perfect 8 mm. Czym się różnią te dwa pelety? Ten pelet jest ciemny, tłusty, rybny, który ma kształtne wałeczki. Natomiast ten pelet Fin Perfect jest dużo jaśniejszy, jest mniej tłusty, ma wydłużone wałeczki. Co daje nam to, że te wałeczki są bardziej wydłużone w porównaniu do tego peletu. Ten idealnie się nadaje właśnie na włosa. Czy łowimy na method feeder, bomb feeder, bądź na pellet waggler. Ważne jest to przeważnie przy pellet wagglerze, gdzie przy dynamicznym zarzucie może nam spaść przynęta z gumeczki, a ten pelet fajnie się nadaje do tego. Ten pelet polecany jest w okresie bardziej wiosennym, jesiennym, wtedy kiedy potrzebujemy mniej treściwego podania towaru, a natomiast ten pelet warto jest go wykorzystać właśnie w tym okresie, jaki teraz się znajdujemy, czyli w pełnym okresie wakacyjnym, kiedy ta ryba jednak lubi coś tłustego, rybnego, żeby ją coś fajnie skusiło. W ramach przypomnienia, warto jest pamiętać, że te dwa pelety możemy podawać po prostu na tyczkę przez kubeczek w czasie nęcenia wstępnego, bądź do nęcania w czasie trwania zawodów, bądź przy użyciu procy. Fenomenalnie te pelety się nadają do method feeder, żeby donęcić swoje pole łowienia, na bombkę, na pellet waggler, głównie na pellet waggler oraz przy łowieniu na tyczkę. Dzisiaj Wam chciałem też pokazać, co można zrobić z tymi peletami, żeby troszeczkę je zmienić, dać im nowy aromat, zapach i żeby były bardziej atrakcyjniejsze dla ryb. Pokażę Wam ładnie, tutaj mam białe pojemniki, ale ładny dźwięk. Jak wygląda Profet, pelet i tutaj Fin Perfect. Od razu widać, tak jak Wam wcześniej powiedziałem, że te pelety się różnią. Piękny, rybny zapach, intensywny. Ten praktycznie ma delikatną woń. Na pierwszy rzut oka od razu widać, że ten pelet się właśnie charakteryzuje takim oleistym, tłustym zapachem oraz właśnie wonią i dotyku. Ten już taki nie jest, ale to co wcześniej powiedziałem, nie wiem czy tu będzie ładnie widać, zobaczcie różnicę długości wałeczków. Ten jest dużo dłuższy, ten jest krótszy. Pamiętajcie, jeśli będziecie wybierać pomiędzy jednym a drugim peletem, który należy wybrać. Fajnie, mamy te dwa pelety. Pamiętajcie, że pelet ma strukturę porowatą i fajnie on może chłonąć wszelkiego rodzaju potocznie tak zwane zalewki. Świetnym produktem przeznaczonym do peletów jest to Clear Oil. Jego główne cechy. Co on nam powoduje po dodaniu do peletu? Powoduje nam, że pelet przestaje podnosić się do góry. Niektóre pelety mają takie właściwości, że stają się jakby pop-up. Pod wpływem tego oleju one się, są normalnie tonące. Nadaje nam zapachu. Ja tutaj mam dzisiaj zapachu F1. Druga jego cecha jest taka, że podnosi masę danego peletu. Dzięki temu możemy troszeczkę dalej strzelić tym peletem. Ważne jest to w przypadku używania procy pod pellet waggler oraz zwiększa jego stabilność w wodzie. I najważniejsze, dodając tego oleju nie zmieniamy barwy samego peletu. Fajne rozwiązanie, bardzo go lubię. Należy też zaznaczyć, że w czasie strzelania po użyciu peletu z tym olejem pozostaje nam taka fajna smuga. Czyli olej, jak to wiadomo, ma właściwości unoszące się powyżej wodę. Zostaje nam ta smuga, zapach od samej góry idzie na sam dół. Fajne rozwiązanie. Drugim sposobem są to po prostu Liquid Absoluta, który też fajnie nadaje nam zapach i aromat. Ważna rzecz, nie zmienia koloru, a nadaje nam fajną woń samego peletu. Przedstawię Wam jeszcze, co możemy zrobić, zalewając jeden i drugi pelet. Odsypię troszkę peletu. Zaleję liquidem. Piękny zapach z Propexu.
i pelet jest wilgotny. Co w tym czasie możemy zrobić? Mam tutaj troszeczkę dzisiaj ze sobą zanęty chocolate orange. Pruszymy delikatnie pelet, niedużą ilością zanęty. Obtoczymy. Zobaczcie, co nam się stało. Mamy pelet, który ma aromat i jeszcze ma tak zwaną panierkę zanęty. W momencie, gdy będziemy używać do podawania tego peletu procą bądź z kubeczka, po wrzuceniu do wody mamy dwie, jakby powiedzieć, niespodzianki dla ryb. Jedną niespodzianką jest tak, sam pelet, druga niespodzianka to jest zapach, który nam się unosi. W tym momencie jest to Power Scopex, a trzeci, która pozostaje, smuga z peletu, który właśnie znajduje się, z zanęty, przepraszam, smuga z zanęty, która znajduje się na tym pelecie, czyli mamy tak fajną panierkę. Pamiętajcie, jeśli będziecie sobie stosować te pelety twarde, czy Fin Perfect, czy Profet, kombinujcie. Nie stosujcie głównie tylko jednego, kombinujcie sobie jeden, drugi, starajcie się dopalić i zobaczycie, że będziecie mieli jakieś ciekawsze, lepsze efekty.